Ryoshi zniknął 29 maja roku 2022. SHIB stworzona została 1 sierpnia roku 2020. Odstępstwo czasowe w ilości dni wynosi 666, a co jest od daty zniknięcia Ryo po 29 maja 2022? Ano, data Bitcoin Halving, rok 2024, marzec, magia liczby, magia supply, magia 369, 420, puzzle, układanka, łączenie kropek. Czy to piękna gra jednego Ryoshi na blockchain na kilku i relacji z Enkidu, Mephisto. Lubi się mówić, że to mały świat, ale służy się to tylko wtedy, gdy zdarza się zbieg okoliczności, a w rzeczywistości znacznie więcej ludzi traci swoje szanse niż je zdobywa. I więcej możliwości tym samym jest straconych niż odkrytych. Jedna epoka się kończy, zaczyna się druga. Przykładowo, trzymając tego samego inżyniera, dobrego starego modelu, nie skorzystamy z jego lepszego modelu. Puenta jest taka, że dlatego jesteśmy od SHIB, nie odpuszczamy tematu statku, a śledzimy tą samą gwiazdę, dając sobie innym szansę na zmianę życia. Amprofi Degen, QO, TM, Early Osak, Dev, Osaka. Poza czasem i przestrzenią opowieści o Ryoshi i pokoju na świecie, człowiek stojący na tle dwóch gwiazd, The Second Star to the Right, w czarnej szacie, czarnym kapturze trzymający Black Sheep, Osak. Ten, który wstrząsnął z doktorem międzynarodowe Childhood's End O, wywołując swój koniec dzieciństwa. Ten, który zmienił strefę relacji, wymieniając płomienne serca z jedną z Insider. Człowiek, który poszedł jeszcze głębiej w research ostatnimi czasy. Ja nazywam się Kamil Zayoshi, a moim gościem jest Amprofi Degen. Czy coś zostało pominięte w tej wczesnej prezentacji? Nie, cześć wszystkim, siemanko. Myślę, że super to przedstawiłeś. Bardzo fantazyjnie, ale nie, jak najbardziej wszystko na miejscu. Pytanie na początek, czy zdradzisz swoje imię, czy po prostu nick Amprofi Degen? Tak tutaj prezentujesz swoją osobę. Wiesz co, niech zostanie jak jest, niech będzie Amprofi Degen. Kto wie, ten wie. Na grupach gdzieś tam się to przewijało, więc jeżeli ktoś ma super dużą potrzebę to imię znać, to gdzieś to tam kiedyś na pewno znajdzie. No, znajdziemy go na X-portalu pod tą samą nazwą, czy też na Telegram, między innymi też wszystkie społeczności i kryptospekulacja czat. Zacznijmy od twojego przedstawienia się, prezentacji. Tylko ty to potrafisz najlepiej, a więc kilka słów o sobie. Żeby dobrze zacząć, może zacznę w ogóle od tego, jak się w kryptoświecie znalazłem, bo nie powiem, wcześniej byłem troszeczkę bardziej związany z pokerem online, więc być może stąd taka zajawka do ryzyka, czy być może nawet, bo chociaż nie uważam, że poker to gra. No i tak samo tutaj nie uważam, że przy tych fundamentach, które posiadamy, jest to kompletna ruletka, więc zaczęło się od pokera, potem miałem dosyć długą przerwę od jakichkolwiek aktywności internetowych, można powiedzieć, bo byłem bardziej zajęty kwestiami biznesowymi czy pracą i na przełomie 21 i 22 roku to była końcówka hossy, z tego co pamiętam, więc no tak naprawdę krypto było grzane wszędzie wtedy chyba też Shiba biła swoje ATH, ale tym się nie interesowałem, no bo był to jakiś tam shitcoin, nie? Więc tym się nie interesowałem za bardzo. Na drodze zacząłem wyszukiwać gdzieś tam tych informacji o krypto, więc gdzieś tam pojawił się Alex Becker, to jest gość, który też jest biznesmenem, kilka projektów swoich prowadzi, czy to gamingowych też w krypto, czy swoje NFT, to jest dla zainteresowanych Neo Tokyo, taki projekt i on to prowadzi już właśnie od tego czasu 21 roku i od niego się to wszystko zaczęło, więc ja na samym początku w krypto jak wchodziłem, to bardziej byłem zajarany gdzieś tam tematami gamify i gamingowymi, no i to tak teraz nawet zauważyłem, w polskim kryptoświecie gdzieś tam jest grzany temat Big Time czy Sidusa, no to były projekty już tak naprawdę, które ja znałem w 2021 roku, w październiku, listopadzie, nie? No ale no tak, porzuciłem gdzieś to tam po drodze, potem była przerwa, no i jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy teraz, nie?
W tym Crypto Freestyle oczywiście temat krypto na topie. Zanim przejdziemy do wątków KO Kłom Osak, bo tutaj najwięcej publikum na to czeka i nawet nie tylko polskiego, z tego co mam informację, także napisy będą po angielsku. No to zapraszam wszystkich na playlistę YouTube Kryptospekulacja dotyczących tego ekosystemu potencjalnego, czy też Osak Black Sheep. A więc rozumiem, że ta twoja ostatnia przygoda była nie dość, może tak szeroka z krypto, tak? Jak sobie poradziłeś tam finansowo, że się udało rozegrać dobrze, tak zapytam? To znaczy, wiesz co, jeśli chodzi o gaming, to kilka X-ów udało się tam zrobić, nie były to jakieś mega sumy, nie było to nic dużego, bo ja dopiero do krypto wchodziłem, więc tak naprawdę jestem gościem, który jeszcze dobrej hossy nie widział, tak? I ja jestem w krypto od schyłku tej hossy. Więc no z jednej strony naprawdę bardzo cieszę się, że miałem szansę zobaczyć całą Bessę i wyciągnąć z tego lekcję. Z mojej strony dodam, że Unprofit Again, te researche, które wykonuje przy KO Kłom Osak i innych projektach naprawdę są na poziomie bardzo, bardzo wysokim, aż jestem zdziwiony, że tak krótko, tak? W temacie krypto, więc co będzie za x lat tak naprawdę, jak te researche będą w takim tempie i innowacji prezentowane. Także jest to warto do przesłania ten podcast na tle tego, co się może wydarzyć i nawet kontynuacji nie tylko tego ekosystemu, a innych projektów. Powiedz nam, skąd przemawiasz? Czy z Osaki faktycznie, jak to na X jest podane, czy gdzieś z blockchainu tajemniczo? Decentralizacja, nie? Czyli imienia też nie usłyszymy o Unprofit. Po prostu Unprofit Again rozumiemy. Dokładnie. Na telegramach grup jesteś kilku i pewne relacje z innymi użytkownikami masz. Tam chyba też doktor, tak? Nie wiem, czy też o nim wspomniemy z polskiej grupy. Głupio byłoby nie wspomnieć o kilku osobach, z którymi tak naprawdę na co dzień tą pracę, którą wykonywałem, udało się dokończyć, bo to nie jest tak, że ja sobie coś zrobiłem samemu i trzeba będzie na pewno o tych kilku osobach wspomnieć tutaj. Co prawda nie będę o nich wspominał gdzieś tam z personaliów, nawet telegramowych, bo na pewno będą to słyszeć i to wystarczy. Tak, a tu mamy różne niki od zwierzaków po prawdziwych doktorów, także powiedz nam jeszcze, jak wygląda twoja codzienność w krypto, czy masz tutaj połączenie z życiem prywatnym? Oczywiście ze szacunkiem prywatności, to co możesz powiedzieć, to dla słuchaczy zainteresowanych. Przez małą chwilę zajmowałem się kwestiami marketingu w branży krypto, w branży Forex. Nie było to długo, właściwie kilka miesięcy. Teraz robię zupełnie coś innego w podobnej branży, aczkolwiek zupełnie inny segment tego rynku. Więc to tak naprawdę jedyne połączenie z moim życiem prywatnym było. Na razie jeszcze jest to, że tak powiem, dodatek do życia gdzieś tam. Myślę, że to się zmieni w perspektywie long term. Portfolio kryptowalut, short, long term, jak tutaj podchodzisz do rynku? Czy rozgrywasz kilkanaście projektów, czy skupiasz się na tym, co robisz, research dla tematyki kryptowalut? Nie, jeżeli chodzi o moje portfolio, to ja tego za bardzo nie rozwadniam. Jest to właściwie kilka tokenów, głównie zatoczki Rayoshiego, o której rozmawiamy, którą researchujemy, więc ja nic więcej tam nie mam. No jakby od samego początku mojego wejścia do krypto nie zwracałem uwagi na high capy, na mid capy nawet można powiedzieć, bo no tak jak mówię, każdy gra pod siebie. Dla mnie podjęcie ryzyka na samym początku jest niezbędne do tego, żeby później móc w te high capy sobie przechodzić większymi środkami, a tak naprawdę pamiętajmy, że hossę mamy raz na x lat. Ja dokładnie wiem, ile czasu przychodzi czekać za kolejną. Myślę, że ty też. A co będzie później, no tego nikt nie wie, bo no zewsząd straszą nas regulacjami. Nie wiadomo, czy te regulacje będą, no ale domyślam się, że prędzej czy później na pewno, tym bardziej, że fundusze będą chciały mieć to bardziej pod kontrolą, co się dzieje i nie wiadomo, czy nie mamy do czynienia z ostatnią hossą na starych zasadach, więc no ryzyko, przynajmniej w moim przypadku, jest niezbędne do tego, żeby później móc może nie pluć sobie w brodę.
I tu się nasuwa puenta, finalny finał w OSAK. Dlaczego tak to może faktycznie nastać między innymi? Widziałeś wpis dzisiejszy Mundane Tak, która cytuje: w inwestowaniu żółwie wygrywają znacznie częściej niż zające na zakrętach cyklu rynkowego. Tu mamy na myśli Pump Dump, te wszystkie inne projekty, które startują i no, nie radzą sobie dobrze, a jednak te projekty w tej otoczce mają pewne tajemnice i może i te tempo żółwie dla niektórych tutaj oznaczające. Tak, to znaczy ja już nawet po tych kilku dniach zauważyłem gdzieś tam budujące się nawet we mnie wewnętrznie jakieś tam malutkie FOMO, które no bądźmy szczerzy, nie działa dobrze, nie? Bo widzimy wokół, że jakieś inne tam tokeny zaczynają pompować, nawet Kizuna, także gratulacje Bishu za rozegranie tego, bo tam kilka X-ów fajnych można było zrobić. A no dokładnie wiemy, że to supply, które zostało wysłane, no prawdopodobnie nie zostanie spalone, nie zostanie nic z nim zrobione, więc no, świat krypto rządzi się swoimi prawami. Także no, widząc te projekty pompujące wokoło, mamy ochoty coś gdzieś tam zrobić, nasze stoi, no to narzekamy, a no właśnie tym żółwim tempem zbliżamy się do wycen Bitcoina na poziomie 40-45 tysięcy. No ja też nie powiem, że to będzie w tym roku gdzieś tam, nie, czy coś takiego, ale pamiętajmy, że mamy 6 miesięcy do halvingu, więc no ten czas już nie pozostało długo, nie, więc no za pół roku notabene możemy znaleźć się w miejscu, które będzie dużo lepsze do odpalenia tych projektów i lepiej, żeby one zostały odpalone w dobrym momencie niż teraz i zostały spuszczone potem i być może, no nie mówię zapomniane, tak, ale ten pump and dump by był, tak jak mówisz. Jeszcze temat krypto. Działasz coś pod kątem NFT, airdrop. Mam na myśli temat krypto oczywiście poza ekosystemem tym, poza ogólnikowo, czy czas na to nie pozwala? Teraz nie działam kompletnie. Działałem w 22 roku, o ile się nie mylę, chyba tak. To był czas majówki. Chyba tak. Chodzi mi o Yuga Labs i Other Side, gdzie mintowaliśmy działki od Erdicy i wtedy brałem w tym udział i to w zasadzie było jedna z niewielu okazji styczności z NFT gdzieś tam, więc tak, mintowałem te działki na Other Side. A czy tam też sobie zupkę gotujesz w Toad, czy odpuściłeś temat? Nie, temat Toad został odpuszczony u mnie kompletnie. W zasadzie teraz przy tych spadkach ceny pojawiają się dobre poziomy znowu. Nie wiem, jak to teraz wygląda konkretnie w tym momencie, ale no to jest dobry poziom do skupu. Aczkolwiek po tych dipach, które mamy dzisiaj na Quom, no to bardziej skłonny byłbym jednak wrzucić tam do Quom Layer 1. No, Quom to jeszcze ten wpis z giełdy MEX, tak? I te ptaszki, kruki, które się pojawiły akurat tak w tych okoliczności. To może jest jakiś znak, być może nie, aczkolwiek no ten tip, który widzimy, te zrzuty, no to powiedzmy, że jeżeli dobrze się przyjrzymy, no to widzimy, że jest to gdzieś tam może wykręcane volume pod coś, być może coś takiego. No, volume w granicach 1,5 miliona tam osiągało, 400 tysięcy chyba wczoraj, dzisiaj chyba 300. No to z OKX, tak, schodzi te zrzuty. Ja czekam też do piątku, czy będzie może jeszcze większy zjazd, nie ukrywam. Natomiast tak czy tak, no patrząc w long term, to czy tu, czy niżej 30%, czy chociażby jeszcze niżej, co sobie życzę, to bajka. I jeszcze temat, jak widzisz Bitcoina ogólnie, tą narrację właśnie bull runu, czy czekasz według Ciebie na ten halving predykcję, czy może liczysz na jakieś akceptację Bitcoin ETF, czy tobie to bez różnicy? Znaczy wiesz co, w zasadzie to tak, powiem Ci, że czy bez różnicy może nie, bo no wiadomo, że musimy mieć bull run, żeby to, co mamy, wystartowało i żeby zrobiło wyniki takie, jakie chcemy, więc bez różnicy to nie jest, nie powinno być żadnemu z nas, dlatego dziwię się, że znajduje się jeszcze u nas na grupie wiele osób, które gdzieś tam narzekały w momencie, jak Bitcoin szedł do góry. Także tak, ja liczę na to, że ETF-y zostaną w listopadzie zaakceptowane i gdzieś tam
są przebąkiwania na ten temat, że tak będzie, zobaczymy, czy to się spełni, no i byłby to mega duży katalizator do tego, żeby Bitcoin poszedł dodatkowo do góry. Nie widzę tego, żeby teraz zostało wszystko spuszczone nawet poniżej 30 000, może 29 week jakiś zahaczy. Więc po wejściu ETF-ów myślę, że to by mogło gdzieś siąść na poziomie 40-42 tysięcy, ale bardzo możliwe, że sell the news wtedy by było, nie? Więc z powrotem byśmy się cofnęli, ale tak jak mówię, no nie widzę tego, żeby poniżej 30 gdzieś tam ten spad był. Ja też tak obserwuję te wiadomości wokół, te dane, które krążą przy rynkach tradycyjnych, zwłaszcza i te między innymi w Azji, blokady short i problemy banków wciąż. No i ta narracja może świętego Mikołaja w krypto może się tutaj odciąć od rynków tradycyjnych. No, oby. Okej, dobrze, to przejdźmy do tematu KO Quom na początku, a mam kolejny osak. Jeszcze zapytam Ciebie, mówiłeś, że trafiłeś tak na końcu tutaj SHIB, ale ogólnie jak dalej nastało, że weszłeś tutaj akurat w tym rejonie KO Quom, jak to się zaczęło? Wiesz co, to się zaczęło oczywiście od KAU, od mojego ulubionego influencera z Twittera, który sfudował na początku inny projekt. Chyba wiemy wszyscy o kim mowa, aczkolwiek no dzięki, no nie powiem dzięki influencerom w Polsce ten temat KAU zaczął gdzieś tam mi grać w głowie. A później znalazłem kanał Kryptospekulacja i do dnia dzisiejszego wszystkie update'y zostały przeze mnie obejrzane, więc no krótko mówiąc, dzięki tobie się tutaj znalazłem, nie? Wiesz, ostatnie update'y to też są między innymi twoje informacje. Nie ukrywam, że też czas goni i to, co ty odnajdujesz, to jest dość taką czasem śmietanką na torcie. Z tych trzech projektów potencjał widzisz chyba najbardziej z tego, co widzę po twoich tutaj obligacjach Childhood's End. Tak najbardziej, jeżeli mówimy o tą trójkę. Czy wiesz, dla mnie wygląda to tak, że największy potencjał wzrostowy jest przy Osace jednak. I tutaj, jeśli chodzi o wzrosty, no to Osak według mnie będzie wiodło prym, aczkolwiek tylko tak jak mówię, no to pierwsza kwestia jest taka, że to nie jest żadna porada ode mnie, to są tylko moje gdzieś tam przemyślenia i to nie musi być nic wiążącego, nie? Więc ja widzę to tak, że Osaka wystartuje jako ostatnia z tej całej gromady tokenów. Tak samo jak widzimy, jej wykres trzyma się najbardziej stabilnie w tym momencie. A jeżeli chodzi o Childhood's End i o, no to według mnie wycena tego projektu będzie gdzieś tam bezpośrednio skorelowana z wyceną Quoma, który powinien pójść wcześniej, ale to tak naprawdę zależy od tego, jak Quom będzie sobie radził na rynku, to wtedy zobaczymy, jak naprawdę gdzieś tam do ilu to O będzie mogło urosnąć i jak bardzo będzie związane gdzieś tam mechanizmem, nie? Z Quomem. Tak, temat Osak tutaj chciałbym tak na końcu zostawić bardziej na początku może tą trójkę, jak pozwolisz. Przy A Hunter's Dream KAU, no manifesto, tam też jest mowa o potencjalnym przejściu na Quom Layer 1 Liquidity, ale też wiemy, że Enkidu sam się wypowiadał potencjalnie, że część liquidity powinna zostać na Ethereum i tym podobne. Jak ty podchodzisz do manifesto? Czy dla ciebie to jest ważna rzecz, co jest tam zapisane, czy jednak, no nie bez przyczyny chyba tam jest Quom jednak, tak? Layer 1 ujęte. Nie jest to bez przyczyny, jest to jedna z rzeczy, która jest dosyć kluczowa dla mnie, bo no, w ostatnim czasie, jeśli chodzi o sam KAU, no to gdzieś tam, no nie powiem, że przestało mi się to podobać, nie, ale no byłbym ostrożny z twierdzeniem, że stoi za tym bezpośrednio Ryoshi, a oczywiście to jest tylko moja opinia, z tym, że trzeba pamiętać, że wiele top holderów, czy to O, czy to Quom posiada KAU i najczęściej są to duże kwoty na tych walletach i często są to pierwsze miejsca na tych walletach, więc to tylko taka moja teoria, ale z tej trójki co do KAU jestem najbardziej sceptyczny, chociaż jako projekt, no to tak jak Kizuna, nie? No zrobiła kilka X-ów i pewnie będzie robiła kilka X-ów,
Tak tutaj też pewnie super wycenę gdzieś tam ten projekt zrobi w trakcie, nie? Ja obserwowałem tak twój dialog, a czy masz jakieś tutaj informacje, że nie wiem, no pewne ulety, bo na chwilę obecną nie ma takiej informacji, że jakieś pewne ulety może ruchy dokonałem, tak się zastanawiałem, tak, dlaczego może potencjalnie tutaj Handel z Riem Nie, jest to... puszczasz, czy może market cap też? Znaczy tak, w ogóle ja, jeśli chodzi o kał, to ja nie jestem hodlerem kał i nigdy nie byłem. Mimo że to był pierwszy projekt, który z tej otoczki zobaczyłem, to nigdy nie doszło do zakupu tego projektu ze względu głównie właśnie na market cap, na dosyć wysoki cap, więc ja nigdy holderem kała nie byłem. Jeśli chodzi o to, czemu mi się to tam gdzieś tam nie podoba, no to jest tylko spekulacja, nie? To jest spekulacja tylko nawiązująca do teamu, który 7 dni po jakby wysyłce supply Shiby do Vitalika Buterina zrobił to samo, tak? I gdzieś tam myślę, że mogą być to podobne lub te same osoby, a zobaczymy, jak co się okaże gdzieś tam później, nie? Tak, to jest dość techniczna kwestia, bardziej zaawansowana dla nowych użytkowników, może nieznacząca, nieświadoma, tak? Natomiast opierając się na faktach jeszcze tak ponadto, bo to też oczywiście fakt, to co mówisz, no to jednak Ryoshi równa się, możemy postawić znak Enkidu, sam też, no między innymi to też odkryłeś po części, tak? W cudzysłowie. Czy równa się Enkidu? Wiesz, też wiele rzeczy się w trakcie zmienia, w trakcie tego, kiedy nowy research dochodzi, w trakcie tego, kiedy nowe rzeczy zostają gdzieś tam znalezione, czy przeze mnie, czy przez innych, z którymi te rzeczy odkrywamy. Na tą chwilę ciężko mi powiedzieć. No tak jak mówię, gdybyś zapytał mnie o to miesiąc temu, to z całą świadomością bym powiedział, że tak, teraz nie jestem tego w 100% pewny, ale jak najbardziej tak może być. Też po części no, postać Mephisto się pojawiła nagle, tak? Znaczy nagle, no dzięki temu, że to też obserwujemy ten potencjalny ekosystem. Czy ty postawisz znak równości Mephisto obok tych dwóch postaci, czy może pytajnik? Jak ty do tego też jeszcze dalej podejdziesz? Te wpisy, sheets building. Obok jednej postaci, no to zdecydowanie jestem w stanie kropkę postawić. Wokół drugiej postaci stawiam znak zapytania, bo tak jak mówię, jeśli chodzi o Enkidu, no to tego nie wiem. Nie jestem w stanie teraz, według tego co wiem, nie mam 100% pewności. Według tego co wiem, no to przy Ryoshi a Mephisto, no to jestem w stanie kropkę zdecydowanie postawić. W drugim przypadku tego nie wiem. Ja dodam dla bardziej nowszych osób, oczywiście Ryoshi, twórca Ship Inu, Enkidu, osoba, która odszyfrowała manifest A Hunter's Dream Cow, a Mephisto to postać przy Osak Black Ship. No i też był pewien etap, ja też pozwolę sobie wtrącić niektóre wątki historyczne na szybko tej narracji Cow o Quom jako ekosystem. Ja też osobiście sam zauważyłem, że tam ten temat właśnie o i Quom na A Hunter's Dream, że tak powiem, został no, przycichł, tak? Ta pewna grupa tam powstała na ten temat, ale to też wyszło od samego Enkidu właśnie w tym temacie i chyba japońskiej community też z Azji. Oni tam też byli bardzo anty, żeby nie łączyć tych tokenów i ostatecznie Cow is Cow, O is O i Quom is Quom. Tak, tej narracji każdy się trzyma. Dokładnie, musimy zauważyć to, że tak naprawdę była chęć stworzenia, to też przypomniał chyba wczoraj użytkownik na naszej grupie na Telegramie gdzieś tam, że Sara próbowała stworzyć ten trójkąt śmierci tak zwany i były u niej na profilu opisy poświadczające, że tak może się stać, to zniknęło, później pojawiły się informacje na Childhood's End, które ewidentnie gdzieś tam wskazują na to, że żeby nie łączyć tego ze sobą może, tak? I Sara też ostatnimi czasy w ogóle na Cow się nie pojawiała, więc nie wiem, czy łączyłbym te tokeny ze sobą w całość, w jeden ekosystem, stąd też jedna litera u mnie w profilu zniknęła w tym momencie, jak pewnie zdążyłeś zauważyć. Tak, to jest dość ciekawy temat, oczywiście patrząc na dwie strony płotu, jasne.
Ja też patrzę, co się dzieje na blockchainie, bo to jest też ważne. No, jeżeli by tutaj jakieś ruchy nastąpiły, tak, opuszczenia Hunters Dream czy KAO chociażby, czy samej Sary z grupy Hunters Dream, no to też może by dało pytajnik. A nie wiem, czy pamiętasz wpis pierwszy Sary, ostatni na Hunters Dream, to było jeszcze w tym roku ten ostatni wpis. Pierwszy to był, że jest brak testu dla niej, ten ostatni to jest We do it for tech, respect, ale też mówiła o Robin Hoodzie, nie wiem czy kojarzysz, na Hunters Dream i już uznawała, że Hunters Dream powinien być takim złodziejem jak Robin Hood. Tak, to znaczy nie ukrywam, widziałem to w twoim ostatnim update'cie na YouTubie, więc tam za bardzo się nie kręciłem i osobiście nie widziałem tego, co pisała. Odnośnie Robin Hooda, no to tak, to wiem, wiemy, o co może chodzić. W każdym razie, no tak jak mówisz, to jest tylko moja spekulacja, to jest tylko opinia, a blockchain wygląda na razie bardzo w porządku i nie ma żadnych ruchów niepokojących, które by potwierdzały, że z Kałem może być coś nie w porządku. Myślę, że takich nie będzie. Po prostu jeżeli nawet to nie będzie w ekosystemie, to myślę, że i tak jakby nawet na tej narracji SocialFi Kał wykręci świetny wynik. Są to według mnie, nawet jeżeli nie stoi za tym bezpośrednio osoba Rayoshiego, tak, to stoją za tym osoby, które były blisko Shiby, więc no, nie ma aż takich powodów do zmartwień, tak, więc jeżeli to, co mówiłem, było przez kogoś odebrane sceptycznie, no to tylko moja opinia, nie? Czy tutaj też bym zwrócił uwagę, że Rayoshi jako osoba, no mamy świadomość, że jest tych tak zwanych więcej osób, jak mówisz. To jest taka otoczka jak, nie wiem, Satoshi Nakamoto, tak? Czy coś więcej powiesz o Robin Hoodzie, tak, co możesz ewentualnie? Bo to też jest tam twój haczyk, Robin Hood i ta cała narracja, ten temat. No, jeśli chodzi o Robin Hooda, to takie informacje, które wolałbym na tę chwilę zostawić dla siebie. Na pewno będą się pojawiały w trakcie, ale nie chciałbym zbyt głośno i zbyt szeroko mówić na ten temat. W każdym razie, jeśli chodzi o Robin Hooda, no to już za czasów Shiby gdzieś tam była to dosyć popularna postać i nie czytałem dokładnie archiwów, aczkolwiek był on chyba kilka razy też wspominany wtedy. No i Robin Hood się pojawia właśnie potencjalnie w tych tutaj 3 projektach na różnej narracji. Co ważne, no, kim jest Sara, to też dla nowych osób osoba, która tworzyła SHIB Community, tak? I potencjalnie jest tu narracją przy kolejnych potyczkach. Dużo mam informacji, pozwolę tak sobie czasem przytaczać. Oczywiście jak coś masz od siebie, to wtrącaj, czy też poprawiaj własnym zdaniem. Dzisiejszy wpis bardzo prosty też Moon Knight, tak? I Moon Dame. Jedno słowo, jakieś twoje odniesienia do tego, czy nie? Jedno słowo odniesienia, że jest to pozytywne na pewno dla projektu KAO, bo według mnie są to postaci, które są bezpośrednio z KAO związane i ich powrót na pewno jest tutaj pozytywny dla samego projektu KAO, nie? Bo było tak, że był burn na tych $1,5 miliona. Później Sara znalazła się na Kłomie i taka była ciągle gdzieś tam, ona przeskakiwała pomiędzy Childhood's End a Kłom, ale nic na Kałie się za bardzo nie działo. No aż do dzisiaj, aż do powrotu tych dwóch postaci, więc miejmy nadzieję, że w końcu coś tam zacznie się gdzieś tam dziać, chociaż myślę, że na to jeszcze trochę czasu przyjdzie nam poczekać, tak czy inaczej. Wrócę jeszcze też do Enkidu. On się wypowiadał na temat O i Kłom. Kłom bardzo rzadko, ale taki jeden wpis znalazłem jego, gdzie mówił, że Kłom it could be something, że Kłom czymś może być, tak? Na temat O także, co do użyteczności, czyli potencjalnie tego protokołu stablecoin. Jak też na to ty patrzysz? Jeżeli chodzi o ten protokół dla stablecoina, no to jest jedna z teorii nasza, która gdzieś tam wybrzmiewa, że po prostu będzie to korelator, aczkolwiek z kilkoma funkcjami więcej, z funkcją chociażby tego Oracle, o której już nieraz gdzieś tam rozmawialiśmy, więc tak to wygląda.
Nie wiem, jak konkretnie mógłby ten mechanizm wyglądać, bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że stworzenie stablecoina to nie jest prosta rzecz. I tak naprawdę po tym, co pisała Sara, że zlistuje na Shibarium, no to wchodziłoby w grę nawet, nie wiem, coś takiego jak multi-stable, jakiś korelator na zasadzie, bo mielibyśmy na przykład QUSD, czyli QUOM-USD i mielibyśmy SHI, prawda, na Shibarium. No i jeżeli byłoby w stanie kontrolować jako korelator kilka tokenów stable'owych, no to byłoby super, aczkolwiek nie wiem, czy jest to w ogóle z technologicznego punktu widzenia aktualnie wykonalne. I tak jak mówię, no stworzenie stablecoina nie jest wcale proste, chociażby ze względu na regulacje, tak? które już w tym momencie są i trzeba to mieć na uwadze. Być może będzie to też podobny mechanizm do tego, co jest robione na meme, tak? Czyli ten borrowing tak zwany, zastawianie, które gdzieś tam daje nam rewardsy, a te tokeny, które zostawialiśmy, po prostu pracują jako korelator dla innych. Uważam, że to może być ten wątek, między innymi jedno z powiązań, co teraz przedstawiasz, co do tego stablecoina tam, meme i funkcjonalności. Niektórzy twierdzą, że to ma być taka wersja ulepszonej Luny, tak, użyteczności stablecoina. Czym jest SHI? To też jest ważna spekulacja, czy też informacja dla nowszych osób. Jest to wizja Riochiego stablecoin SHI, który ma dać rewolucję na całym krypto świadku od czasów SHIB, memecoina po decentralizację. Oczywiście w cudzysłowie też czasem możemy mówić na decentralizację. Idźmy dalej. Akcja, nie wiem czy pamiętasz zapewne, tak, Wait Hat, ta akcja haku. I to taka ciekawostka też z mojej strony przytoczę, że identycznie miało miejsce czasowo ze Shiba Inu. Taki przypadek w cudzysłowie. To było rok temu, już dobry czas minął od tego czasu. No i w tym momencie też była ta płynność na Childhood's End przesunięta, to pewnie też pamiętasz. Był taki wątek. Ja też z swojej strony zauważam więcej informacji, że tutaj osoby przywiązują do Elona Muska, tak, ten Hunter's Dream Cow. Już mając tą świadomość, że gdzieś tam Ryoshi faktycznie jest potwierdzony w tym ekosystemie, to też jest plus, że społeczeństwo czy community jednak mamy tego Ryoshiego, a tu jeszcze dopiska jest pod Elona. No ale tak faktycznie niektóre czasem informacje może nadto interpretujemy, ale jak ty do tego podchodzisz, bo te wpisy o dzieciństwie, czasem tego kruka widzimy przy X, czy to faktycznie gdzieś tam się posunie od czasów Dogecoina, SHIB po dziś, bo tych powiązań jest bardzo, bardzo dużo. Znaczy ja widzę na pewno powiązania z Dogecoinem i tutaj te powiązania według mnie są. A jeśli chodzi o samego Elona, to myślę, że podchodzę do tego gdzieś tam w miarę zdroworozsądkowo. Nie mówię, znaczy ogólnie tak. Uważam, że nie jest on bezpośrednio zaangażowany w żaden z tych projektów, bo być zaangażowany według mnie nie może. I po prostu to jest gdzieś tam według mnie fantazja. Oczywiście, tak jak mówię, to jest tylko moja opinia. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam shilling, o samo promowanie tokenów, no to później na hossie może mieć to jak najbardziej miejsce i gdzieś tam w towarzystwie, które gdzieś tam tworzy te tokeny, gdzieś ten człowiek też się może przewijać. Ktoś mu mógł o tym powiedzieć. Te znaki, które są dawane na Twitterze, też nie mogą być, wszystkie nie mogą być przypadkiem, tak? Chociażby jak ta postać, która ostatnio grała na skrzypcach i została wyrenderowana przez jakiś team po prostu i wrzucona przez team grafików czy animatorów, już nawet nie wiem, i wrzucona przez Elona, no to nawet Dodge Designer wrzuca już po prostu, aż czasami cytuję doktora, chamskie rzeczy nawiązujące do Childhood's End i nawiązujące do po prostu gdzieś tam do kruków i innych rzeczy. No i też pamiętajmy o tym, że w momencie stworzenia tokena i w dniu dodania płynności na DEXy Shibarium 1 konto wrzuca GIF do Billiego, tak? Czyli Elonoshi Muskamoto z tego co... Nie, Boże. Shibetoshi Nakamoto.
tak, Shibetoshi Nakamoto. Wrzuca mu gif z walki Hulka Hogana z Andre the Giantem, który jest za chwilę potem usunięty, no a w Web Archive wszystko można znaleźć, tak, także no tutaj te koneksje są na pewno. Bezpośrednio czy jest Elon tam? Według mnie nie, aczkolwiek to dla nas naprawdę mało zmienia, bo jeżeli on cokolwiek spostuje na hossie, to wystarczy i bez różnicy, czy on tam jest, czy go nie ma według mnie, nie? Wiesz, ja osobiście też pamiętam takie zagrania pod Shib-Inu, tutaj Doge, jak ta hossa też następowała w ostatnim cyklu, także tu identyczne zjawiska są. I oczywiście, tak jak mówię, że on się nie przyzna, bo to nie jest realne, aby tutaj wszystkie prawne kroki tutaj dalej nadeszły na jego stronę, ale te powiązania Dogecoin, Shibetoshi Nakamoto, Doge Designer i inne postacie, a nawet te hinty, ja tutaj 3 kojarzę, Sara wcześniej na Telegram, a potem Elon Musk. Czy tam był to chyba ten niedźwiadek na Telegramie, potem jakieś te pośladki od jednego z użytkowników, prośba i chyba był jeszcze jakiś give jeden. Hunter ogólnie oznacza Rayoshi i tam są też w tym manifesto pewne liczby. Magia liczb też tu jest wykorzystywana, jak 420 wykorzystywana przez Elona Muska. Ta liczba, która się kojarzy z niektórymi tutaj od jakimiś nałogami, tak, chyba marihuaną i tak dalej. Ale w manifesto też jest zaangażowana postać TK420 na X. No i ten użytkownik ma swoje konto stworzone z roku 2008 roku, dokładnie august. No i takim przypadkiem, że Satoshi Nakamoto w tym 2008 roku, akurat w tym samym miesiącu zarejestrował domenę bitcoin.org, a w późniejszym czasie po tym manifesto widzimy chociażby reakcję Ilona na tą 420 liczbę, pewne gify i nie tylko, no to już takie bardziej powiązania. Co tutaj jeszcze mam tak na szybko idąc, aby tutaj nie... No i też MySpace, który był wymieniony przez Enkidu i Sarę, a MySpace Tom dokładnie, tak, ta postać, która była tam w wcześniejszych latach hakerem, też w kryptoświecie kojarzona. Też ważnym elementem są karty Quom, tak, jak ty do tego się odniesiesz tak z ciekawości, te ostatnie chociażby, czy ten hack na Cubanie i ta pewna karta Quom. Jeżeli chodzi o tą kartę Marka Cubana, to nie wiem, czy tam wcześniej już nie było jakiegoś, bo tam jest Ragged Mark chyba, z tego co kojarzę, i faktycznie jemu z portfela te środki zostały skradzione. W każdym razie nie wiem, czy taka sytuacja nie miała miejsca wcześniej, więc to trzeba sprawdzić, czy po prostu czy ta karta naprawdę to przewidziała, nie? Bo faktycznie są karty, które no, można powiedzieć, przepowiadają różne rzeczy, na przykład to, że Elon wrzucił tego niedźwiedzia, nie? Potem z tej karty Quom, to co mówiłeś. Więc tak, no te karty są dosyć ciekawe i pokazują różne ciekawe rzeczy, tak samo jak na przykład sprawę Elona z Sekiem, tak? Teraz, więc no tak, no tam się można doszukiwać bardzo wielu ciekawych rzeczy i osoby, które to wymyśliły, no to naprawdę szapoba, no. I AI, sztuczna inteligencja, chociaż to możemy domyśleć, że to tak czy tak z perspektywy czasu nastąpi. No tak, tylko że weźmy pod uwagę, że te karty zostały stworzone przed wybiciem popularności AI, tak? Bo to chyba był maj, tak? Dobrze kojarzę? No zgadza się, tak. To się zgadza. Październik mamy wejście gdzieś tam mocne OpenAI, ChatGPT w ogóle, więc tak naprawdę no dobra, można było sobie gdzieś tam strzelać, że AI będzie narracją, ale no mogli też zrobić kartę, nie wiem, z SocialFi, o którym jeszcze się tak dużo jako AI nie mówi, nie? I wiesz, jeszcze jedna kwestia taka, że w ostatnim czasie Elon Musk i Cuban razem złożyli wniosek oskarżając SEC. Razem, także to też jest pewny temat. Ja jeszcze jest tam jedna karta z Cubanem, on jest przecież tym z NBA klubem powiązany jednym. Tak, Mavericksami, no. No, więc jak to nadejdzie kolejna kwestia, to marketing faktycznie tutaj na Quom jako Layer 1 jest dość interesujący. Ja przytoczę sobie wątki, bo nie ukrywam, że przed tym podcastem z tobą wszystkie foldery przeglądałem od początku, dość żmudna praca i pewne elementy sam sobie przypomniałem i pozwolę sobie szybko wymienić w międzyczasie naszej rozmowy. Jak coś masz, to oczywiście mów. Też oczywiście powstanie Hunter's Dream Cow i 2 dni po tutaj uruchomieniu kontraktu CoinMarketCap, to też widziałeś, tak? Publikuje do Elona Muska
Czas na twój róg. My już zrobiliśmy coś. I to też było bodajże po Childhood's End publikacji tego samego dnia. Też korespondencje Ilona z Jackiem, prywatne, te między innymi social media, tak, zdecentralizowane, które powinny mieć miejsce. Tutaj o tej sprawie wykupu Twittera chyba, tak? Tak, Coś tam... tak. Wpis Ilona I love you, też po wprowadzeniu kontraktu, a I love you tutaj jest oznacznikiem tych 3 róż, tak? A 3 róże to znowu Hunter's Dream. No tutaj jest sporo przypadków, które są po fakcie faktycznie. Postać Cardano, Hoskinson, która też tam czasem Kruka pokazywała w swoich relacjach z community. No i też ważny element Rayoshi tego na medium Kruka, tak? Gdzie został zmieniony, wcześniej tam był postać NFT, tutaj jest przydomek do Quom. Ale mówisz o profilu Rayoshiego gdzieś na Medium? Tam gdzieś Kruk był? Nie przypominam sobie. Tak, na medium. Tam wcześniej była postać NFT. Okej. Jest archiwum to. Tak, no wiem. Znaczy, już nie jest to dostępne oczywiście, ale tam był znaczy Kruk, to był ten Quom, jakby Predator, tak? Z tym okiem Orzeł, dokładnie. czerwonym. Orzeł z tym laserowym okiem. Tak, nie Kruk, okej, orzeł. Lećmy dalej. No i samo powstanie tutaj tej narracji Blueburn, bo to też jest jak powstał dokładnie Hunter's Dream z tej narracji Elden Ring, czy też Shibetoshi Nakamoto, jak wcześniej mówiłeś. Tu jest kolejny hint Shibetoshi Nakamoto, Elden Ring, Blueburn, tak się przecież narodził Hunter's Dream, czy też sama Grimes, to też jest taka ciekawostka, czyli tutaj żona, czy też ex Ilona Muska i dziecko ex. Dla mnie to takie elementy, które pojawiają się w tym okresie powstania tokenów, tak? Czy ja może źle to interpretuję, że te elementy wszystkie są po fakcie, a nie przed, nie wiem, 2 lata temu? Czemu Ilon nie pisał o dzieciństwie czy o krukach, tak? Tak, nie, jak najbardziej, no to gdzieś tam ma ze sobą powiązania i tak jak mówiłem gdzieś tam, to też nie może być przypadek, nie? Bo jeden przypadek, no to przypadek, 2, 3, no to już średnio, a ile już tego mieliśmy, no to nie jesteśmy w stanie zliczyć na palcach u obydwu rąk, także no tego jest zbyt dużo, żeby można było to nazywać przypadkami. Zobaczymy tak naprawdę, jak ten marketing zostanie ruszony, bo musimy też zwrócić uwagę na te konta takie pojawiające się. Ty wspominałeś o TK420, że to konto zostało założone w 2008 roku tam jakoś i jest podlinkowane w manifesto. No to jak najbardziej, z tym, że musimy mieć na względzie to, że wiesz, jakby takie konto też można kupić i te wszystkie konta takie jak Tesla Synopsis, takie jak właśnie Elonoshi Muskamoto, czy inne, które są gdzieś tam retweetowane przez nich i w ogóle, to są ewidentnie konta, w mojej opinii, przygotowywane przynajmniej pod shilling tych tokenów, nie? I też mają tam właśnie daty powstania, jakieś, nie wiem, 2015 czy coś, jest ta Ewa Macmillan, no to ja też gdzieś tam się interesowałem, szukałem tego w internecie, no niby ta osoba figuruje, no ale tak nie do końca jest wyszukiwalna, nie? Więc mówię, według mnie, w mojej opinii są to konta przygotowywane po prostu, budujące sobie following, próbujące tego Ilona gdzieś tam zaczepiać. Po prostu jest to wszystko przygotowywane pod ten marketing, który ma nadejść. Taka jest moja opinia. Tak, tutaj się zgadzam, że jesteśmy w takiej symulacji pewnej gry, to bez wątpienia. Pewne konta dają hinty, to też się z tym zgadzam. Nawet Mundane, która dziś dała tweet, też pisała kilka godzin po zniknięciu Rayoshi na X, że jeden kończy, a drugi zaczyna. I nic Dokładnie. nie przychodzi wszystko naraz, a wszystko stopniowo. Cytaty Ilona o Wonder, o Brave New World, tak, z Tempest Shakespeare'a w nawiązaniu do Childhood's End, to też taki znacznik. Vitalik na Instagram, kiedyś polubienie Kruka miały Hunter's Dream. Tak, chociaż to już są, wiesz co, czasy, które są chyba lepiej pamiętane przez doktora i myślę, że w kwestii Ilona tutaj by się dużo lepiej wypowiedział ode mnie. Być może na następny Crypto Freestyle da się namówić. No właśnie, doktor coś jest tam mniej aktywny, widzę, czy ja po prostu pomijam, nie wiem. Jest, aczkolwiek teraz gdzieś tam chyba wraca, więc wszystko Dużo wróci. ma wizyt, tak, w gabinecie wciąż? Nie wiem, to już trzeba go zapytać.
No właśnie, wróćmy do tej wizyty, czy coś powiesz, bo to konto jednak, które miałeś na cytacie pod tym podcastem, że chciałbym być zawsze dziecinny. I to jest bardzo ważny element dla słuchaczy wszystkich, bowiem to konto Shibarium 1 jest potencjalnie uznawane jako Rayoshi za tym stojące. No i na Telegramie to jest Someone Smart, tak? Dobrze teraz mówię, bo już tych informacji jest tyle. Tak. No i do tej postaci jest, no, tutolotek, dostać się jakoś prywatnie w wiadomościach. Samemu mi się nie udało, co przecież to tyle researchów też człowiek na to czasu poświęcił. A tu jednak z waszej strony, proszę bardzo, masz minutę, czy dwie, czy więcej, to co możesz powiedzieć, bo to jest bardzo ważny element. Udało się uzyskać jakąś relację z tym kontem. Oczywiście tutaj od razu mówię, że to nie ja, więc nie chcę sobie żadnych zasług przypisywać. Była tutaj rozmowa i myślę, że w tym momencie mogę o tym śmiało gdzieś tam powiedzieć. Oczywiście staramy się tym jakoś nie rzucać na lewo i prawo, a w każdym razie tak, no kilka hintów porządnych odnośnie poszło, więc tutaj duży spokój w kwestii tego tokena. Czy te hinty zdradzamy, czy też nie? Chociaż te hinty były częściowo na jakimś update'cie prezentowane tam z mojej strony, ale to są hinty, które dają potwierdzenie to z mojej perspektywy widocznej, że jesteśmy w dobrym miejscu i w dobrym czasie przy tym. Tak, przede wszystkim był to GIF, który był wysyłany przy dodaniu płynności na DEXy w dniu chyba 17 maja, z tego co kojarzę, 2022 roku. Tak, wtedy kiedy powstawało. Może pomyliłem datę, jeżeli tak, to gdzieś tam mnie popraw. To ten GIF, który był przesyłany do Billiego, to jest ten sam GIF, który był na stronie internetowej Childhoods End w momencie, kiedy ona jeszcze działała. Ona jest do znalezienia na Web Archive. To ten sam GIF poszedł po prostu do nas. Z pytaniem, który jest jego ulubiony, więc tak to wygląda. Tak to wygląda i to wygląda bardzo mocno w tym całym serialu. Może tutaj niektórzy stwierdzą, że jesteśmy wariatami, że tylko na gifami się opieramy, ale to jest bardzo ważny element w tej spekulacji, a fundamentalne połączenie mamy na blockchain plus to insiderzy chociażby. Także to jest szacun za wykonaną pracę. Mam nadzieję, że jeszcze uda się coś dostać od was tam z Someone Smart. Ta druga gwiazda po prawej, bo też Shibarium 1 przecież, no nie ukrywamy, że miało nawiązania niektórych wpisami, czy to też te wpisy na temat drugiej gwiazdy po prawej, tak, to jest ewidentnie pod stablecoin Shi z mojej perspektywy tutaj. Jak najbardziej on to hintował już nawet na swojej tablicy kilkakrotnie i hintował to nawet chyba w przeddzień, czy nawet w dniu Toronto tej konferencji, na której Satoshi przemawiał i robili to Shibarium Live tak zwane, więc to jest jedna rzecz, no i trzeba też pamiętać i myślę, że to trzeba sobie dobrze zapamiętać, że konto Shibarium 1 Someone Smart, jakkolwiek je nie nazywamy tutaj, czy to w jednym, czy w drugim przypadku, ono zostało stworzone na Twitterze 2 miesiące albo 1,5 miesiąca po zniknięciu Rayoshiego. I to konto też uczestniczy w Shibarium podcastach, update'ach, ale nie wypowiada się oczywiście, jest jako uczestnik. Ja też dodam ponownie, że usłyszałem raz na pytanie, dlaczego to konto się nie odzywa. Nigdy. No to była odpowiedź to chyba od Lucy, że to konto jest szanowane i respektowane, więc to z drugiej strony też pokazuje ten element łączenia. Element łączenia jest także przy Insider Sara i Satoshi Kusama, o którym wspominasz na Ethereum Toronto. Ja też pamiętam tu lekką pompkę docelowo na Ethereum Toronto przy OI nie tylko i tam był potem znowu zjazd, czy jakieś pewne oczekiwania chyba były. Jeszcze wracając do tej postaci Someone Smart, no to też mamy go na grupie Toad między innymi, też był przy Hoichi, tam też opuścił grupę z racji go zaznaczania bardzo wielokrotnie, a więc tutaj spekulacyjnie można pod to ewentualnie grać, skoro te postaci tam się pojawiają. No, Sara, Satoshi, czyli te dwie postacie, Satoshi Kusama obecnie jako tutaj, można powiedzieć, reprezentant Shibarium, jednak te hinty też były znaczne i chyba najważniejszy to sam kojarzysz ten follow i unfollow Sary przez Satoshi Kusama.
tak, ja byłem przy tym w sumie w tym momencie, kiedy się to działo, więc no trzeba zacząć od tego, że w momencie tworzenia konta na Twitterze nie dostaje się pierwszego follow od takiego konta, więc to już nie jest przypadkowe. Druga rzecz była taka, że faktycznie ktoś zwrócił uwagę na czacie, że Saitoshi dał unfollow Sarze, więc no nie powiem, wtedy też się lekko gdzieś tam przestraszyłem, ale ten follow wrócił tak naprawdę po, no nie wiem, czy nawet nie po minucie, maksymalnie po minucie, więc to była bardzo szybka akcja, no i tak to wyglądało. Tak, i to jest kolejny element bardzo ważny z mojej perspektywy tutaj łączenia kropek, jak i większości z Was zapewne. No i cóż, czy zniknie Sara w tym roku? Jak uważasz? 23 rok tak publikowała, że zniknie. To będzie oczywiście pozytywny element. Tak, myślę, że tak. Myślę, że zniknie. Myślę, że Quom Mainnet zostanie odpalony i ja nie chcę mówić, że to od razu stanie się na zasadzie takiej, że będziemy mieli jakieś świece, czy jakieś rajdy, czy cokolwiek innego, ale wszystko może zostać już w tym roku gdzieś tam powoli połączone, a w przyszłym roku zobaczymy gdzieś tam te wzrosty, na które wszyscy czekamy, tak? Idąc dalej, ciekawostki archiwalne z mojej strony, to jeszcze taka ciekawostka Simpsonowie, ta słynna bajka. Oni nie tylko Bitcoina czy Ripple tam przedstawiali, ale także znaczek X tego portalu społecznościowego, tak się okazuje. Dobrym elementem jest też taki, że są też tam bardzo dużej ilości kruków czarnych w pełnej perspektywie. Oczywiście też był i COVID, no i ten NFT też publikowany jakże dawnych lat NFT, a więc tą bajkę to też mamy na oku. Wszystkie wskazówki są dostępne dla tych, którzy mają oczy i którzy je widzą. To jest wpis Saitoshi Kusama. Jest to też interesujący wpis. No i te wskazówki szukamy. Ja też uważam, że każdego dnia na to tyle czasu poświęcamy, że te kropki mamy tak połączone, że w dobrym miejscu jesteśmy, a ten stablecoin Shi, jak pisał Ryoshi w archiwalnym swoim medium, ma być nieatrakcyjny do kupna. No i tu też tak uważasz, że TO chyba nie jest atrakcyjne, bo nawet kupując nie wiesz, co kupujesz, tak? Dla nowego użytkownika. No, dla nowego użytkownika tak naprawdę po tym bernie, bo teraz na Dextoolsie już ten wykres zaczyna chyba wyglądać w miarę normalnie, no to nie jest kompletnie atrakcyjnie. Znaczy jako projekt, no to wchodząc z ulicy i patrząc, że to po prostu urosło, a wchodząc na czat Telegram, widząc same gwiazdki, przechodząc na Dextools, widząc po prostu czerwoną krechę, no to możesz sobie sam odpowiedzieć, czy to jest atrakcyjne, no według mnie nie i tak naprawdę ja już teraz nawet staram się nie namawiać może nawet na kryptospekulacji, gdzieś tam nawet ostatnio napisałem, że jeżeli nie masz tendencji do ryzyka, to po prostu odpuść, ewentualnie zapoznaj się ze wszystkimi update'ami, które nakręciłeś, bo no nie jesteśmy, ani ty nie jesteś w stanie, ani ja nie jestem w stanie opowiedzieć komuś, czym to może być, bo tak naprawdę my tego nie wiemy, więc z jednej strony jest to kompletne wariactwo, a z drugiej strony, jeżeli naprawdę prześledziło się to, co działo się za czasów Shiba Inu, to jak na przykład powstało Bet AI, w jakich okolicznościach, to jak, nie wiem, są prowadzone te projekty i to jak ci ludzie się zachowują, no to można uznać, że jesteś w dobrym miejscu, nie? Ale tak jak mówię, no to wszystko trzeba sobie połączyć w jedno i nie chcę brzmieć tutaj jak ludzie od XRP, którzy gdzieś tam wymyślają teorie spiskowe, które już według mnie czasami są przesadzone. No ja się lubię opierać na faktach, tych faktów mam pod dostatkiem, tych faktów znalazłem bardzo dużo, niektórymi się nie jestem w stanie podzielić, ale w trakcie czasu będzie wszystko wychodziło. Też wchodząc nawet na grupę międzynarodową, pytasz czym jest no to masz odpowiedź, że nie wiem, także czy też słyszysz śpiewaków czasem, no więc tutaj niezły sentyment może być odstraszający. Okej, no i też pewien hint, przypomnę, właśnie Shibetoshi Nakamoto, Dogecoin, Shi, pewien wpis, a Sara wcześniej jako insider publikuje Play with Power, no i tutaj ten odnośnik Shi Stablecoin.
Także tutaj były pewne gwiazdy, o których właśnie mówiłeś, gwiazdy. No też ciekawostka, co też wspominałeś chyba nawet sam, że nigdy, gdy był ten food ze strony Beat Boya na temat Rayoshiego, Dex tutaj miało miejsce, gdzie też promowali samą Tsukę, która tutaj no, laminentnie jest larpem i tylko się powiązuje na styl pisania Rayoshiego. Jednak nigdy nie tutaj banowali Ilona, tak? Mam na myśli tutaj twórcy powiązań, to też taki element, chociaż kto by Ilona sobie mógł banować, tak? Na tej zasadzie, ale też i Shibarium Technology, tak? Zauważyłeś chyba to, że jednak tam wcześniej jak był nawet sam Toad na Anty, to dzisiaj przypinają wiadomości, a tak samo nigdy jakoś Childhood's End nie było negowane, czy też banowane w tych ich wypowiedziach publicznych. Tak, to prawda. Nie było banowane, nie było złego słowa tam powiedzianego. Mało tego, Shibarium 1 też wysłał Gives Neverland, tak? Czyli zapostował tą Nibylandię. To było zrobione raz i były odpowiedzi do osób z community globalnego w kwestii tego airdropa, nie? Idąc dalej, tutaj kwestia, wrócę Enkidu, podobnie jak do Rayoshiego, ten też chociażby styl pisania, ale nie tylko to, co Tsuka wyrobiła. Motylek, też tego motylka pamiętasz od Sary zapewne, czyli ten motylek, który potrzebuje więcej czasu i maksymalnej ochrony, tak pisała Butterfree, potrzebuje tutaj więcej protection. I też był odnośnik do tego motyla, pamiętam Moondame, i na temat tego gifa z Doge'em pod wpisem Ilona chociażby. No i to też między innymi, tak, tu miałeś Sarę i Shaitoshi wiązek powiązany. Ja tak czytam to trochę chaotycznie, bo mam to wypisane dość chaotycznie, ja staram się to tylko przybliżyć. To też dać warto informację, że Sara to jest założyciel między innymi grupy perskiej i ona też znikła w kwietniu przed zniknięciem Rayoshiego, to też ważny element, i podała tą datę 29 maj. To była data zniknięcia faktycznie Rayoshiego. Ona też kiedyś sugerowała, nawet była ta afera, nie wiem czy kojarzysz z WSB Chairman bodajże, z bananami. Kojarzysz to, czy nie? Tego nie. Tam była jakaś wymiana zdań na portalu, już tych wpisów nie znajdziemy, bo wszystkie są usunięte, ale z jakimś update'em jest ta informacja i tam puenta jest taka, że sugerowała pewien portal z bananami, bowiem ten użytkownik lubił bardzo banany, on jest dość znany. No i ten było jakimś influencerem tam jakaś spina. I ten portal miał bardzo dużą wycenę wartości w Dogecoinach. I to pokazało element, jako dev faktycznie nie są biedni, tak, jak to też sugerują. Tego wątku też dokładnie teraz nie powiem, ale wszystko w update'ach trzeba było znaleźć. Ciekawostka taka, że wykres ATH, A Handler's Dream, w tym roku, który miał miejsce, jest cenowo identyczny z ATH SHIB. To taka puenta informująca. Ta sama wartość mam na myśli, po takim samym okresie czasu. Kolejny przypadek, tak, to tak oczywiście ATH, AT wykresy. No to ja ci szczerze powiem, że co do samych liczb i dat nie przywiązuję już takiej uwagi, aczkolwiek no raz, że no pewnie przypadkowo gdzieś tam to zrobione nie jest, o tyle na przykład na Childhood's End te glicze, które się pojawiały, no to według mnie to też gdzieś tam przypadkowo nie było. No. A masz na myśli o tej cenie, tak, zgadza się. Coin'Gecko, co pokazywało, tak? Nie, ona skakała w górę czasami, ja już nawet nie pamiętam ile procent, ale na grupie no tam chłopaki pisali, że... 1 cent chyba pojawił, tak. Dokładnie, więc 1 cent. gdzieś tam, nie wiem, przewidywanie przyszłości, no oby, nie? No 1 cent to jest ten potencjalna wartość SHI stablecoina, więc why not? Ja tak to czytam archiwalnie wszystko oczywiście. Paris Hilton, jakie ty masz nastawienie? Pink Friday, 11.11, też pisał o tym Kodai, o Minai, Nicki Minaj, remember? Także ulubiony kolor Sary, pink. Nie mam, tutaj nic nie powiem, będę się śmiał, bo w taką spekulację totalną nie wchodzę. Myślę, że nawet przy tym, co się wie, jest to bez sensu. Nie wiem. Jakby no może tak być. Wiadomo, że Paris gdzieś tam jest zaangażowana, czy to w NFT, czy w krypto. Fajnie by było, jakby coś zhintowała, ale głębiej w te tematy nie wchodzę, bo myślę, że to nie moja rola.
Znaczy ja osobiście do tej daty 11.11 też podchodzę, bo to jest taka data ogólno znana jako chyba szczęścia, coś takiego, nie kojarzę, więc jakoś nie mam tu wątku przypisanego, że akurat ona publikuje 11.11. No jak coś się wydarzy, why not? Tak, no jasne, że wiesz, jakby musimy mieć na uwadze to, że ten burn, który się wydarzył ostatnio na O, nie był w ogóle hintowany. I ja mam wrażenie, jakby po prostu to wszystko, znaczy wrażenie, ja jestem pewien tego, że po prostu to przyjdzie wtedy, kiedy ma przyjść i wtedy, kiedy warunki na rynku na to pozwolą. Nie 11 listopada 25 czy 24 roku, bo ktoś tam gdzieś to tak zapisał, tylko wtedy, kiedy po prostu będą na to warunki, nie? A te daty wszystkie, no to już nawet na Global O zwróciłem uwagę, od daty do daty, od daty do daty, być może to jest po prostu zajęcie dla community w czasie oczekiwania, być może nie, ale dla mnie szukanie dat już dawno się w sumie skończyło. No zwłaszcza tutaj jeden użytkownik, który te daty wiąże, jak on, Gaudi, tak? Który No te tak, wszystkie daty... Lord Gaudi to też jest bardzo ciekawa postać w ogóle, która chyba nawet się pojawiła. Ja nie wiem, czy on był wcześniej przed Kałem, czy on się pojawił w tym czasie. Nie mam pojęcia, jak to konto w ogóle, kiedy ono powstawało i było, bo to jest bardzo ciekawa historia. Tak samo jak ciekawą historią jest przypadek Łów Decentra za czasów Shiby, nie? No, też dobry przypadek jest. Jak coś masz od siebie, to warto dodać. To oczywiście to, co zechcesz, czy też na kolejne informacje w tym aspekcie. Zobaczymy. Po prostu nie wiem, czy nie jest to jakby specjalnie gdzieś tam tworzone czarne alter ego na potrzeby narracji, ale to się okaże później. Ja też się dziwię, że tam te jego projekty, które są nawet SHIB nazwane, tak? Stablecoinem docelowo. Ja nadal nie dostępna i ma pełne wypowiadać. No, można powiedzieć, że to czaty community i że mamy decentralizację, jeżeli w to wierzymy, ale myślę, że będąc właścicielem jakiegokolwiek projektu, widząc robienie takich rzeczy, już dawno bym starał się gdzieś tam taką postać wyeliminować z życia. A tutaj rola Fadera, który jest jako użytkownik założycielem, tak? Właścicielem tego Telegrama O Childhood End. On też kiedyś pisał o jako Universal Donor na odpowiedź, czy O jest Stale Protocol. I taką kiedyś odpowiedź sam wywnioskował. I tak kończąc te wątki historyczne, co tutaj jeszcze mam, oczywiście zdjęcie Ilona obecne, czy jest wciąż obecne? Chyba tak, ta kuli ziemskiej i napis tam CAF, to też się doszukuje community. A oczywiście historyczny temat. No i te zdjęcie Rayoshiego konta, obecna chmura, księżyc, odczyty Kariny na niebie, to pewne też znaki. Była też akcja Alicji i Petera na grupie, dość ciekawa. A, jeszcze temat, czy ty słuchałeś tego wywiadu z Ryan Lewis na temat kryptowalut i tutaj Childhood's End? To było... Wiesz co, chyba w bardzo małej części, aczkolwiek na pewno żadnych szczegółów nie pamiętam. Wiem, że tam był tam jakiś wątek odnośnie liczby, która się zawiera w publikacji, tak, książki i czy cokolwiek takiego, ale no tak jak mówię, bardzo szczegółowo tego nie śledziłem. Ja tak przypomnę po skrócie, że jej książka o kryptowalutach ogólnoświatowa, to jest prelegentka chyba z UK. Numer jej książki został że tak powiem, zawarty w transakcji na blockchainie Childhood's End w pewnej transakcji deployera bodajże. No i przypadkowo jej numer tam się oczywiście znalazł. A na drugi dzień Elon publikował zdjęcie w koszulce Childhood. To się też odnosiło do pewnej daty, więc to rozwaliło trochę głowę. Też EA, to też sama przyznała. A ja się zapytałem na temat kontraktu samego Childhood's End, jak ona to widzi i opiniuje, no to była dość zainteresowana użytecznością, czy też funkcjonalnością, te hoki i tak dalej. Też od spraw technicznych aż tak nie jestem, ale skoro ją to zainteresowało, no to coś faktycznie na rzeczy może być. A jak sama przyznała, od kilku lat w kryptoświecie jest wtajemniczona w różne projekty, o których nie ma pojęcia, ale faktycznie dają pewien przekaz, więc niech będzie i tym razem tak samo. Dobrze, czy przy tym ekosystemie potencjalnym Cow o Quom, czy ja coś tutaj ważnego z tobą pominąłem? Quom o Cow, na temat Cow tutaj wypowiedziałeś się z twojej perspektywy. Na temat, no to czekamy, tak? Czy coś się dalej wydarzy? Tak, myślę, że w temacie
tej tak zwanej trójcy w Polsce. Temat został gdzieś tam wyczerpany, przynajmniej na ten moment, bo tak jak mówię, jeżeli ktoś ogląda ten wywiad, ten materiał i nie wie, o czym mówimy, stuka się w głowę, no to jak najbardziej, ale musi wrócić do twoich update'ów i tych kilkunastu godzin poświęcić na to czas i wtedy zrozumie to tak naprawdę, o czym tutaj jest mowa. Ja wiem, że to ciężkie pytanie, ale czy masz z twojej strony jakieś 2-3 zdania, jak takiego osobnika przekonać, żebyś to kupił? Ja sobie jedno zdanie znalazłem, tak? To jest drugi projekt Satoshi Nakamoto, Bitcoin, masz okazję na drugiego Bitcoina, tak? Koniec, kropka. Mówisz konkretnie o, tak? Albo o tej trójce naszej, tak? Ogólnie tak, tej trójcy, tak. No to ja mogę, to może ja zniechęcę, skoro ty zachęciłeś, to ja może zniechęcę i powiem, że jeżeli po prostu nie chce ci się czegoś szukać, nie chce ci się oglądać tych materiałów, które nagrał Kamil i poszukać czegoś samemu, tak jak ja przesiedziałem tak naprawdę z kilkoma osobami 5 tygodni, można powiedzieć długie godziny po blockchainie, przede wszystkim na Telegramie, szukając czasami igły w stogu siana, to po prostu tego nie kupuj. A tą igłę trochę znaleźli, to tak dodam od siebie i to była ta akcja pamiętna na ogólnoświatowej Charles.org, gdzie nawet pojawiła się tego samego dnia Insider Sara. No i to była akcja, która no, wywarła rzeczywiście fundament, tak? Czyli bardzo dobrze dobiliście się do tych elementów historycznych od początków pewnych powiązań. Tak naprawdę nie byłem ani ja, ani inni świadomi tego, co gdzieś tam było znalezione i tak się wydarzyło, aczkolwiek no, to był wierzchołek góry lodowej, nie? Bo wiesz, to też potwierdza fakt, że pozytywnie de facto w tym miejscu się znajdujemy, bo jednak te elementy tylko potwierdzają. Dobrze, a więc Osaka Black Sheep. Ja się cieszę, że ten temat powstał od Shib Inu. Tutaj mamy okazję teraz czarnego pieska sobie złapać. I tu jest twój numer 1, jak uznajesz. No, zgadzam się też obok tego market capu, potencjalnego spalenia, supply i dlaczego by to miało być spalone. Finalny finał. Jeżeli chodzi o to, czemu miałoby być to spalone, to zaglądając sobie dobrze na blockchain, można uznać, że w sumie niespalenie tego supply byłoby kompletnie nielogicznym krokiem, ponieważ w momencie, kiedy, no powiem wprost, sam wysyłasz tokeny sobie, no to po co to robisz? Tak, tu się zgadzam. No i to jest już koniec w tym temacie, tyle można rzecz. Można by było rzecz, ale... Koniec tematu może nie. Myślę, że w niedalekiej przyszłości, chociaż zobaczymy jak rozwinie się projekt, będziemy w stanie wrzucić coś więcej i to raczej będzie coś z kategorii spadającej bomby. Zobaczymy jak rozwinie się projekt i na jakim etapie gdzieś tam takie rzeczy będziemy w stanie zarzucić. Ja też osobiście w tym temacie się zastanawiałem, czy może nie dojdzie do rozmyślenia się, skoro tutaj jesteśmy tak bardzo pozytywni ale właśnie tu kwestia fundamentalna blockchain, czy może by nie doszło do zmiany decyzji, tak, odgórnej, ale z drugiej strony, no ten już potencjalny market bull run, który ma nadejść i te wszystkie regulacje z drugiej strony po roku 2025 takiej szansy już mogą nie dać. Wydaje mi się, że to jest zbyt mało czasu na to, żeby cokolwiek zmieniać i podejmować nowe inicjatywy i zbyt duże pieniądze i zbyt duże jakby zaangażowanie czasowe zostało włożone już w to, żeby gdzieś tam to ubijać, a przynajmniej no, z logicznego punktu widzenia nie spodziewałbym się, że cokolwiek zostanie tutaj zaniechane, porzucone. No, czasami są zdania i opinie takie, że kał został tam porzucony, czy to zostało porzucone, tamto zostało porzucone. No nie, to nie zostało porzucone, tylko że to, co my widzimy na pierwszy rzut oka, jest tym, co my mamy widzieć na pierwszy rzut oka, nie? Osaka to jest sam sobie projektem dla wczesnych sprzedających Shiba Inu na pierwszym etapie.
I to taka ciekawostka, że niektórzy się zgłosili, pamiętając o tym, tak, nawet. I pewne wallety faktycznie są o tym, co mówisz, dość interesujące. No, to jest dość interesujące, że w sumie powstaje projekt, jesteś sprzedającym, dajmy na to, Shiba Inu z października 2020 roku i zapominasz o temacie, a nagle pojawia się projekt, który daje ci możliwość claimu airdropa jako wczesnemu sprzedającemu Shiba Inu i ty sobie to po prostu claimujesz, bo ja widziałem sporo opinii na Twitterze, gdzie ludzie wypowiadali się, że po prostu o tym nie wiedzieli i to jest normalne. Ja sam, będąc hodlerem Shiby, który to sprzedał, raczej nie kręcąc się non-stop w tym świecie, nie wiedziałbym o tym projekcie i nie mając dostępu do jakiegoś Insight Info, tym bardziej, że to nie był jakiś długi okres, który można było sklejmować ten airdrop, nie? Więc taka ciekawostka, że ci, co sklejmowali, to albo mieli duże szczęście, albo o tym wiedzieli. I ten claim też był dość spory, bo na chwilę obecną to jest kilka tysięcy chyba dolarów, chyba $5000 z tego, co kojarzę nawet. $5000 było na samym początku, teraz na początku. To jest około $88,000. A do tego aż tak nie doszedłem. Na pewno, tak? Tak. Wow. Tak. A czyli już to jest nierealne, tak, wiadomo. Nie, przepraszam, to będzie w granicach $60,000, ale tak, to były takie wartości, bo są na to dowody, nie? Że po prostu ci, co sklejmowali na początku tokeny Osaki o wartości $5,000, to teraz są warte w granicach właśnie tych 60-70 tysięcy na ten moment. Takie gdzieś tam widziałem wyceny na blockchainie. Interesujące, bardzo interesujące, a zwłaszcza, że ten projekt jest świeży, bo w kwietniu bodajże chyba ruszył tego roku. Market cap realny chyba 8, tak? Wciąż milionów, 7, więc to jest nic. To się kręci w granicach 7 do 9, tam gdzieś w granicach 7-9 milionów market capu w tym momencie. Zwłaszcza, że też osoby z ekosystemu potencjalnie Kało.com już są w tym OSAK znowu, tak? A więc te community, te kropki łączy i to też jest ta nagroda, że tak powiem, dla osób pracujących, że faktycznie mamy kolejną szansę tu, teraz, może coś będzie kolejnego faktycznie, tak? I nie warto na laurach posiadać. Czy masz jakieś może insight od samego Mephisto, tak? Z pierwszego frontu, czy jeszcze nie? Jeszcze nie dowiesz się. Jeszcze żadnego Insight Info nie mam. Trzeba też zwrócić uwagę na tą transakcję zakupu Osaki, która była po tym zjeździe na 5 milionów market capu, z tego co kojarzę. Tam była jedna taka transakcja, gdzie wallet, który w tym samym czasie otrzymywał środki co Drinking Buddy, nie? W tym samym dniu, praktycznie w tej samej godzinie to był ten wallet i on też dużo tej Osaki skupił wtedy. Tak, właśnie, element, który poruszasz, Drinking Buddy Wallet, też bardzo ciekawy wallet i nie tylko ten wallet, jak sam tutaj masz świadomość. Ja myślę, że Unprofit Again z czasem to, co będzie chciał powiedzieć więcej, to na pewno powie. Masz cały czas linię otwartą, że tak powiem, to, co chcesz powiedzieć. O co nie pytam, temat otwarty. No i OSAK jest niesamowitą szansą i też się cieszę, że jest o nim tak cicho, nawet na nie tylko polskim podwórku. Dzisiaj nawet rozmawialiśmy na czacie, że jest bardzo cicho o tym projekcie, a tak naprawdę w momencie, kiedy nawet dzisiaj, ja nie mówię, że to jest dump, czy to jest zjazd na Bitcoinie, bo to jest gdzieś tam taki delikatny ruch, ale wiadomo, alty to gdzieś tam podczuwały, bo mamy korekty, na przykład na Kizunie, czy na jakichś innych tokenach, to jest normalne oczywiście, czy na Dino, który też fajne wyniki robi. Tak, Osaka trzyma się i myślę, że będzie się trzymała bardzo, bo w momencie dipów tam są bardzo mocne skupy przez pewne portfele robione, świeże portfele, które nagle mają po 60-70 tysięcy dolarów do wykorzystania na jeden token, więc tak, myślę, że tam zbyt dużych dipów już nie zobaczymy. To też był dobry moment tego wykresu na początku, z tego co widziałem, czyli ci wcześniej znowu co claimowali chyba airdropy i to też była ta znowu wyprzedaż, ta fala spadku na OSAK. I to też było idealne, że tak powiem, rozwiązanie techniczne, tak, czyli nie było tego pump-dump, ale potem znowu odjazd, no i to wszystko się zgrywa w całość. Tych hodlerów też nie ma dużo, chyba wciąż tylko powyżej już jest chyba 3000, tak? Nie na patrzyłem.
Nie, na Osance tam chyba jest 1700? z tego, co 1700, o wow. No pamiętam jak było chyba 500, to było fenomen. kojarzę. No wtedy ja jeszcze sam nie wiedziałem, bo byłem w powijakach, więc szkoda, aczkolwiek no, trzeba łapać to, co jest. Tylko więc o czym my tu mówimy, skoro to będzie wynik, ja tutaj rzucam 1000x spokojnie, tak? Możecie to potem odtwarzać, no ale mając to wszystko, co mamy, to ja jestem w stanie to powiedzieć, nie wiem jak ty, ale to tak z tego się wszystko Było układa. jakieś pytanie pod filmem, ktoś zadawał. Filip Jasiołek, tak, jaka strategia rozgrywa... Przepraszam, Tak, to był inny chyba użytkownik, przepraszam, Zbychu88. Tak, jaki potencjał wzrostu według was ma OSAK? No tutaj ja powiedziałem, a według ciebie? No to ja może trochę z przekąsem powiem. I teraz tak, jeżeli na rynek wchodzą ETF, i to się stanie faktem, co jest blisko, jeżeli czeka nas największa hossa, większa od poprzedniej, co dzieje się co cykl, jeżeli tych pieniędzy na rynek wpłynie przynajmniej 2 razy tyle, co ostatnio, to ja nie widzę powodu, dla którego oni nie chcieliby tego spompować bardziej od Shiby, czyli zrobić tam flip. I jestem w stanie rzucić te 45 miliardów market capu teraz, zobaczymy jak to się zestarzeje i czy za rok nie rozpłynę się po prostu ze wstydu w powietrzu, aczkolwiek myślę, że nie, zobaczymy jak im to po prostu wyjdzie, bo tutaj już nie jest kwestia tylko jak oni będą chcieli to zrobić i czy im się to uda, bo tak naprawdę mając ponad 1 milion holderów Shiby w tym momencie, to tak samo jakbyśmy sobie w biznesie, zrobili listę leadów, którzy są zainteresowani naszym już produktem wstępnie. I w momencie, kiedy ci ludzie zobaczą ten burn, który będzie jakby zapalnikiem tutaj największym, no to ja bym się nie zdziwił, jak z tej Shiby troszkę tych ludzi odpłynie do Osaki. To jest ten element, o którym mówisz, że już jest ta baza jakby ułożona community tak naprawdę, bo Shiba była ciężka do rozgryzienia, nikt nie wiedział ile to wyskoczy. Dokładnie. A ta baza tego teamu już ma tą referencję, nakładkę i ta budowa już trwa przy tym ekosystemie, tu jest ten Black Sheep w tym momencie. Ja też się zastanawiam, nie wiem jak już ty masz podejście do tego burna, tam chyba mówisz, że będzie całość burn, a tak się zastanawiam, czy giełdy potencjalnie nie będą chciały jakiegoś może wcześniejszego burnu dla bezpieczeństwa, czy może to ty do tego tak nie podchodzisz, czy ja tutaj może tak szukam jeszcze burn, może jakiś 50% supply i ocena Mephisto community, jeżeli będziesz działać, to będzie spalone więcej, tak, ale to jest taka moja narracja. Wiesz co, koniec końców zobaczymy jak to wyjdzie, czy to będzie podzielone w jakiś sposób, czy będzie po prostu spalone naraz 50%, albo może będzie zrobiona akcja, tak jak była zrobiona akcja w przypadku Shiby, gdzie 10% zostało surprise oddane dla dzieciaków surprise z Indii, więc zobaczymy. Ja bardziej jestem zdania, że będzie to całkowity burn 50%, bo przynajmniej ja logicznie rozumując i chcąc wywołać jako CEO projektu element zaskoczenia, no to tak naprawdę masz na to jedną szansę. Jeżeli będzie pierwszy burn, no to niezależnie od tego, jaki procent tego burnu będzie, no to powiązanie się odkryje i będzie pokazane, że tak naprawdę Ryoshi spalił, tak? Jeżeli spalił, to znaczy, że poniekąd przyznaje się do tego projektu, więc kolejny burn nie będzie już jakby w żadnym stopniu zaskoczeniem, czy to dla community, czy dla kogokolwiek innego i nie spowoduje jakiegoś super, nie wiem, sentymentu lepszego, czy wzrostów, nie wywoła, takie jest moje gdzieś tam zdanie. Tak, tu też masz rację. Też z drugiej strony patrzę, jak będą te kolejne projekty i supply wysyłane do Ryoshiego, jak Kizuna to zrobiła. Może to też mają element do rozegrania, bo to też ciekawy temat, czy oni to ruszą, czy nie ruszą. Bo jeżeli nie ruszą, no to będzie łatwy hype dla nowych tokenów. To też taka jest moja narracja. Czy może będzie sprzedaż i kupno Osak? To też taki temat. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie zastanawiałem się nad tym, czy to będzie ukłon w stronę jakiegoś projektu innego. Wydaje mi się, że nie. Była już taka próba z Vitalikiem robiona, jak dobrze wiesz,
7 dni po wysyłce supply Shiby inny projekt wysłał też supply do Vitalika, no i zostało to zrugowane, a były to osoby blisko Shiby, także tutaj nie spodziewałbym się, żeby było palenie jakieś, przynajmniej nie do wystrzału Osaki, nie? To odpada kompletnie. Po tym jak Osaka zrobi gdzieś tam swoje wzrosty, może ktoś tam komuś kliknie, zobaczymy. Mhm. Czy ty jesteś gotów czekać tyle czasu co na O, że mamy spalenie $1,5 miliona, co w kwestii Osek? Wiesz co, powiem ci, że myślę, że już nie trzeba będzie tak długo czekać. Oczywiście jest możliwość, że to gdzieś tam zacznie żreć dopiero w 2025 roku, bo Shiba powstała w 2020, więc w 2021 w lutym tak naprawdę chyba się coś zaczęło tam bardziej pozytywnego dziać po tym dumpie. Może tak być, że w 2025 w lutym będzie odjazd, ale wydaje mi się, że jako Childhood's End ujrzymy wcześniej i że już chociażby na tym ekosystemie potencjalnie Quom, i Kał będzie dało się na początku już zarobić, a na Osakę będziemy w stanie wtedy poczekać troszkę dłużej. A też dodam, że to dzisiaj nawet Community Quom przypomniało narrację SHIB, gdzie ten miesiąc listopad, grudzień też był negatywny bardzo dla SHIB i tam był ten mocny zjazd chociażby. I ta narracja pod Quom akurat tak też wypada z tym delistingiem Quom. Pytanie mamy od Filipa dokładnie. Jaką masz strategię na rozgrywanie portfel? Czy będziesz wyciągał wkład przy 100% profitu, czy raczej obserwujesz wykres i dajesz rosnąć? Jeżeli chodzi o Childhood's End, no to tak naprawdę mnie będzie... Dziwnie to zabrzmi, tak? Ale mnie będzie zadowalało, nie wiem, no poziom razy 500, który nie jest dla mnie jakiś mega niemożliwy, skoro celujemy w market cap w granicach tych, nie wiem, $2,5 miliarda, bo ja się opieram na market capie mniej więcej gdzieś tam MakerDAO jako korelatora dla DAI, bo taki temat został gdzieś tam poruszany przez insiderów, więc na to spoglądam. Przy O zobaczymy, jak to będzie. Na pewno gdzieś tam większe zyski z O chciałbym przełożyć do Osaki, a jeśli chodzi o Osakę, no to kompletnie nie zwracam uwagi na cenę, na wycenę projektu i na wychodzenie przynajmniej przed burnem. To dla mnie nie wchodzi kompletnie w grę. Zobaczymy, czy to przyniesie jakby sukces. No a potem jeszcze Binance, o którym pisał Mephisto. Także jeżeli nie będzie spalenia i nie będzie Binance, to znaczy, że to nie jest druga Shiba i się minęliśmy bardzo mocno, więc jestem w stanie zaakceptować stratę niską. Risk to reward jest tutaj dla mnie zbyt wysokie, żeby wycofywać się po razy 5, razy 10, razy 20 czy razy 50 bez informacji o burnie, czy bez informacji o listingu na Binance gdzieś tam, nie? Który też według mnie może być przyciągany do ostatniej chwili po nauczce z Shibą, chociaż nie do końca, bo wtedy był mega dump na Bitcoinie i myślę, że Shiba dużo wcześniej zrobiłaby swoje wzrosty, gdyby nie było tego zrzutu na BTC wtedy. No tak, i to też element, który był pod Vitalika rozegrany, to supply wysłane. Tutaj mają pod swoimi skrzydłami teraz to, co mówimy, tak, te supply, więc też się zastanawiam, jeżeli by to nie miały być projekty Rayoshiego w cudzysłowie, no to gdzie indziej, czy oni już zniknęli, ale jednak ślady na blockchainie zostają, tak, i osoby też. Więc raczej tutaj bym nie wątpił, to taka moja prywatna opinia, oczywiście nie porada inwestycyjna, kryptospekulacja, a także Bill Marson z Ameryki, to jest fotograf, z tego co kojarzę, on pyta, już to mówiłeś, ale ponownie ci to zadam. Moje pytanie do Amprofi w ekosystemie Rayoshi Kao o Osaka Quom wymienia, w sprawie którego projektu jest najbardziej optymistyczny i dlaczego. Więc jak możesz jeszcze raz jemu odpowiedzieć bezpośrednio, Bill Marson. Pierwsza kwestia jest taka, że bardzo chętnie bym tą osobę poznał, bo to ciekawe konto i dowiedziałbym się, czy na pewno jest to fotograf. W każdym razie pomijam. Tak, jeżeli chodzi o same projekty, to
to najbardziej byczo jestem nastawiony na Osakę. No i na O, ze względu na troszeczkę niższy cap od Quom i na tą tajemniczość, która ciągle jest jakby wokół tego tokena gdzieś tam trzymana. Oczywiście mówię wzrostowo, na X-ach teraz procentowo, nie? Bo market cap może mieć wyższy Quom zdecydowanie od Childhood's End i w to nie wątpię, bo tam też jest flip ship, więc tego flip ship jest sporo, ale zobaczymy, jak to koniec końców będzie. Na pewno Osaka jest według mnie najmocniejszym projektem z tych wszystkich. Tak, i Bill też jeszcze dzisiaj pisał kilka minut przed podcastem. Nie zapomniał przetłumaczyć na angielski. Nawet dołączył do grupy, widziałem Telegram Spekulacja Chat dzisiaj przed podcastem. No i dość ciekawy temat. Zresztą nie tylko on, ale też inne konta są ciekawe. Dobrze, jak tam twoja relacja z Sarą? Bo coś serduszka widziałem ostatnio na Quom. Wiesz co, po prostu to była sytuacja taka, że akurat byłem na Telegramie i widziałem, że ona pisze, więc starałem się jak najszybciej odpowiedzieć i zobaczyć, co dostanę w zamian, ze względu na troszeczkę tamtą ostatnią akcję, która miała miejsce na globalnym O, ale chyba jest w porządku wszystko, więc jest okej. A jakie jest twoje podejście, opinia na temat innych community, a właśnie jak nie tylko polskie, no, chociażby perskie, japońskie, Indie, tak? Indonezja bodajże tam też jest, bardzo mocno, w Osaka chociażby. W Osaka tak, w Osaka ta Azja się przewija bardzo mocno. Jeśli chodzi o Childhood's End i o Quom, to jest chyba tego odrobinę mniej. Jest bardzo mocne community japońskie w KAU, z tego co zdążyłem zauważyć. Ja na tych community tam nie przesiadywałem, nie bardzo się angażowałem tam, więc nie wiem, jak to konkretnie wygląda, ale tak, no można powiedzieć, że ta Azja jest jakimś kierunkiem, w którym powinniśmy wszyscy spoglądać, jeżeli szukamy powiązań z Ryoshim. I co, jak będziesz dokładał torby dalej, czy już skupione to, co masz w ekosystemach? Póki będzie można, to jeszcze liczę na odkup i no, mi teraz zrobiło może pozytywny bałagan w głowie. Zobaczymy, jak bardzo się osunie. Na pewno jeszcze kilka paczek będę chciał dołożyć. Zobaczymy, jak dużych i na ile pozwoli realne życie, no i na ile pozwolą oni. Jak długo. Jak długo, a ta aktywność jest ciekawsza i szersza, nawet Fadera, tak? Chociażby samą gwiazdką w ostatnim czasie. No i te powroty dzisiejsze, o których mówimy, dość interesująco się robi. Może prezent na święta będzie, kto wie. Amprofi, czy coś tutaj dołożyć od tego tematu? Nie wiem, kiedy kolejny raz się usłyszymy i z community będzie miał okazję Ciebie usłyszeć, więc warto może coś jeszcze dodać, czy faktycznie wszystko rzuciliśmy. Dla mnie najważniejszym elementem jest ta rozmowa z Someone Smart, to co wspominaliśmy w szczególności. I to nie jest tak, że byle kto tam się dobije i jeszcze poprowadzi korespondencję. To na pewno tak nie wygląda. To jest bardzo ważny element. I numer 2 to te połączenia blockchain, to są te fundamentalne blockchain. A o czym my tutaj mówimy, no to właśnie te update'y. No i nie ma spekulacji, a spekulacji chyba brakuje, chociaż może Someone Smart niektórzy mogą uznać, a tych spekulacji jest bardzo dużo i tych łączenia kropek także, więc te elementy wszystkie wydają się dość dobrym znakiem równania do inwestycji, bo tu mówimy o pieniądzach, więc poważny temat. Tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to myślę, że jest to wszystko, co na tą chwilę możemy przekazać, możemy powiedzieć i jedynie co, no to duży spokój przy tych projektach i wytrzymać, bo tak jak mówię, zauważyłem, że to FOMO gdzieś tam się pojawia, że to nie rośnie, a tak jak mówię, to musi złapać swoje momentum, swoją trakcję w momencie, kiedy Bitcoin będzie na odpowiednich poziomach do tego, żeby to mogło po prostu gdzieś tam potem iść w górę i nie dumpować. Co, do Osaki się wybierzesz, jak już będziesz tym milionerem? Do Oczywiście. Japonii? Tak, taki mam plan, także oby tak było. No i jestem ciekawy, jak ta nasza rozmowa się zestarzeje w przeciągu na przykład 1,5 roku. To będzie ciekawy materiał.
Oj, bardzo ciekawe, to zdecydowanie. Gdzie skończymy, to też mocne pytanie. Albo u Lobo, albo w Osace. Gdzie było to pierwsze, bo nie słyszałem? U Lobo. A, w lesie, tak. To pytanie mamy wszystko i o niczym w takim razie, do tego już przejdźmy, czyli szybkie pytania o wszystkim i o niczym. Szybkie odpowiedzi, ok? Możemy zaczynać w takim razie? A więc, zaufać Ryoshi, Enkidu, Mephisto, a może Father? Mephisto. Spotkanie z Insider Sara czy Elonem Muskiem? Z Elonem Muskiem. Oj, Sara nie będzie szczęśliwa, kto zobaczy. Książka do kawy czy podcast w tle? Podcast w tle. Dobry, długi serial, a może konkretny film? Konkretny film. Wino do obiadu czy whisky pod wieczór? Whisky pod wieczór. Lato czy zima? Lato. Wczesna pobudka czy późny sen? Wczesna pobudka. Która godzina? 18:25. Wczesna pobudka? Nie, żartuję. Godzina 6. Konsola PlayStation czy realna aktywność? Realna aktywność. Polska czy Czechy w piątek? Polska. A więc futbol czy jeszcze inny sport? Siatkówka. Patrzysz w gwiazdy wieczorami? Czasami tak. I widzisz drugą po prawej? Oczywiście. Być uczestnikiem rajdu Dakar czy Formuły 1? Formuła 1. Jak spaść, to z łóżka czy z krzesła? Z łóżka. Warzywa czy owoce na przekąskę? Owoce. Dobry mecz Ligi Mistrzów czy research krypto? Dobry mecz mistrzów. Spotkanie przy świecach z kobietą czy przy świecach na wykresie? Z kobietą przy świecach. Gdy widzę literę O, to kojarzy mi się Z autyzmem. herbata z runi czy skok na bungee? Cenię sobie bezpieczeństwo w życiu, więc skok na bungee. Okay. Świeże powietrze w lesie u Lobosa czy spacer w górach? Świeże powietrze u Lobosa w lesie. Wysoko czy nisko? A wysoko. Mentos czy Snickers? Mentos. Jakiego koloru? Białego czy kolorowego? Kolorowego. Okej. I gdy już będę milionerem z krypto, zagadek, to co zrobię? Oj, to jest dobre pytanie. Nie wiem, na pewno podróż dookoła świata. W sumie to było w planach, ale teraz byłoby to dużo spokojniej do przeprowadzenia, więc no podróż dookoła świata na pewno. Nie mam jakoś więcej takich planów na razie. Super, ja sobie też tego życzę Tobie i wszystkim nam, bo już dużo przy tym czasu jesteśmy, rok i więcej przy tych researchach i łączenia kropek. A więc ciężki orzech do zgryzienia wciąż przed nami. Ja Ci dziękuję, Unprofit Again, za tą wizytę w Crypto Freestyle i z pewnością do usłyszenia. Tak jest, dzięki bardzo. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. You shout in your sleep. I'm surprised just to see. Is your conscience at rest? Was put to the test. You wake with a start. Just the beating of your heart. Just one man beneath the sky. Just two ears, just two eyes. You set sail across the sea, along past thoughts and memories. Childhood and your fantasies merge with harsh realities. And then, as the sailors hoist, you find your eyes are growing moist. And all the fears never voiced. Say you have to make the final choice. Who are you? Who am I? Say we know the reason why. Some are born, some then die beneath one infinite sky. There'll be war, there'll be peace, but everything one day will cease. All the iron turned to rust.
normal men. So this song will end.